Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale i tak jak we wczorajszym filmiku mówiłem, dzisiaj 14 maja, oprócz tego, że ruszyło wydarzenie Trade Connection Szwajcaria, no to trzeba po czymś jeździć, więc wyszła już oficjalnie wersja 1.50 do Euro Truck Simulator 2, na razie tylko do ETS-a, najprawdopodobniej jutro bądź najpóźniej pojutrze, czyli w czwartek będzie wersja ATS-owa, z tego względu, że no też wymaga tej wersji, no bo przypomnę, Nebraska już jest planowana na 16 maja, natomiast dzisiaj można przetestować już oficjalnie tą wersję w ETS-ie, też skorzystać z wydarzenia Wotrowskiego, który teraz automatycznie się rozpoczął. Szczegóły znajdziecie w ostatnim filmiku informacyjnym. Natomiast przechodząc do tych większych nowości, które są tutaj zawarte, to na początku zacznę od zmian w module renderującym, bo parę nowych funkcji graficznych się tutaj pojawiło, a na początku zacznę od funkcji tymczasowego antyaliasingu, czyli TAA, i przytoczę tutaj opis od SC Software, tak jak przy każdych innych nowościach będę go przytaczał. Także TAA, czyli tymczasowy antyaliasing, odróżnia się od innych technik antyaliasingu, których celem jest wygładzenie obrazów w celu ograniczenia poszczępionych krawędzi lub migotania podczas renderowania wyższej rozdzielczości. Zamiast tego TAA wykorzystuje oś czasu, zwłaszcza poprzednie klatki, do obliczania wartości kolorów tak, jakby pochodziły z wyższej rozdzielczości, zapewniając płynniejszy wynik. Kolejna nowość to kaskadowe zmiany cieni. Płynne przejście podczas mieszania między kaskadami, gładsze i lepiej ustabilizowane krawędzie cieni. Następny punkt to miękkie cząsteczki. Cząsteczki i rozbłyski światła płynnie zanikają w pobliżu geometrii, eliminując ostre przecięcia, zapewniając bardziej płynne wrażenia wizualne. Kolejne dotyczy podświetlonego aka cieniowanego dymu. Cząsteczki dymu o zwiększonej percepcji objętości i cieniowaniu od światła słonecznego, zapewniające bardziej realistyczną i wciągającą atmosferę. Kolejna rzecz jest nowa i są to dalekie cienie. Wszechobecne cienie od odległych dużych obiektów, takich jak hale fabryczne, drapacze chmur, wiadukty drogowe, czy też samych gór, jak chociażby te ze Szwajcarii. I jeszcze tutaj zajęto się zoptymalizowanym obliczeniem światła. Dynamiczne światła są obliczane w jednym przebiegu, znanym jako oświetlenie klastrowe, co poprawia wydajność w scenach nocnych. Więc takie zmiany graficzne się tutaj pojawiły w tej wersji gry, ale one dotyczą, wiadomo, już samej gry, z tego świata ETS-a, natomiast również i pewne zmiany graficzne zauważymy w całym tutaj przeprojektowanym nowym interfejsie użytkownika. SC Software tą nowość opisuje w następujący sposób. Wprowadzamy istotną aktualizację interfejsu użytkownika, aby poprawić interakcję z graczami i pomieścić więcej funkcji. Przeprojektowany interfejs przejmuje bardziej płaski, minimalistyczny wygląd z etykietami narzędzi i warstwową nawigacją, zapewniając łatwiejszy dostęp. W przypadku większości ekranów interfejsu użytkownika widoczne zmiany są jedynie ewolucją poprzedniego wyglądu, choć pod względem funkcjonalnym włożono wiele pracy w uczynieniu ich wygodniejszymi w obsłudze za pomocą gamepada lub kierownicy, co wymaga mniej czasu na sięganie po klawiaturę. Największą zmianą jest przeprojektowanie ekranu głównego. Nowy pasek stanu znajdujący się na wielu różnych ekranach interfejsu użytkownika, skróty do szybkiego menu, nowe czcionki, ikony i wiele więcej. Rezultatem powinien być bardziej przejrzysty wygląd w rozdzielczości 2K i 4K, a wszystkie zmiany przyczynią się do usprawnienia rozgrywki. Więc mamy zmiany w grafice, w samej grze, mamy zmiany w wyglądzie interfejsu, ale również mamy zmiany na mapach i w końcu doczekaliśmy się tej jednej z ważniejszych, jaką jest ta długo wyczekiwana jednak przebudowa Szwajcarii. Wjeżdżając do tego państwa w tej wersji znajdziecie się na kompletnie innym obszarze niż jak wyglądał do tej pory. Całkowicie usunięto stary obszar i postawiono wszystko na nowo, więc podczas podróży po takich miastach jak Genewa, Brno czy Zurych będziecie doświadczali kompletnie innych wrażeń niż jak było to do tej pory. Oprócz samych miast warto odwiedzić też, wiadomo, wszystkie te lokalne i ogólnie wszystkie drogi Szwajcarii, a zwłaszcza warto udać się w te części państwa, które są dosyć wysoko położone, bo tam czekają na Was bardzo ładnie wyglądające tereny. Do tego pamiętajcie, że trwa wydarzenie Trade Connection Szwajcaria, szczegóły znajdziecie na moim kanale. Natomiast oprócz przebudowy Szwajcarii
Pewne zmiany na mapie podstawki również pojawiły się na terenach Niemiec, a konkretnie w regionie Renu w ramach przebudowy Niemiec. Tym razem przebudowano obszar, w którym znajdziemy 4 niemieckie miasta. Są to Dortmund, Kolonia, Düsseldorf i Duisburg, ale oprócz tych miast i obszar wokół nich też został mocno przerobiony, także jeśli wcześniej mieliście ten obszar już odkryty i na mapie zaznaczony na żółty kolor, to teraz będzie on w całości na szaro. Ale co jak co, jakość tych terenów prezentuje się tak bardzo dobrze, że na pewno warto w razie W odwiedzić je po raz kolejny, a jeśli tam wcześniej nie byliście, to na pewno teraz warto tam zajrzeć. Natomiast jeśli posiadacie jeszcze dodatek Skandynawia, to i tutaj czeka na Was kolejna nowość na mapie. Jeśli udacie się w okolice miasta Södertälje w Szwecji, to będziecie mogli znaleźć pewną ukrytą ciekawostkę, pewien ukryty obszar, jakim jest placówka Scania Demo Center. Jest to naprawdę kawał dużego obszaru, ponieważ odzorowano ten obszar w skali 1:1 i można tutaj wykorzystać wiele obszarów dróg asfaltowych, ale również i dróg gruntowych, bądź też takich leśnych. No i w niektórych miejscach warto wypróbować, jak działa wasza ciężarówka. Jeśli chcecie mieć na to jakiś podgląd, to warto zajrzeć też na mój kanał, gdzie tam w gameplayach pokazywałem m.in. jak chociażby mój man, jak się nie mylę, jest bardzo wytrzymały. Natomiast jeśli chodzi o kwestię map, to tyle, ale kolejną nowość znajdziemy w dodatku Welton Trailer Pack, a tutaj ten dodatek został poszerzony o nową naczepę, jaką jest naczepa Container Master. Więc jak sugeruje nazwa, jest to naczepa podkontenerowa, a co oznacza, że teraz dodatek Welton Trailer Pack daje nam więcej możliwości, jeśli chodzi o przewiezienie kolejnych typów ładunków. Do dyspozycji mamy tutaj dwie wersje tej naczepy. Pierwsza ma długość 27 stóp, więc wariant krótszy. Jest też wersja dłuższa, która jest przeznaczona do transportu kontenera 40-stopowego lub 2 kontenerów po 20 stóp. Jednak pamiętajcie, że jest to nowość tylko dla tych, którzy mają ten dodatek, więc jeśli go nie macie, a chcecie z niej skorzystać, to musicie zaopatrzyć się w ten dodatek. A przechodząc do kolejnej nowości, w ustawieniach gry pojawiły się podpowiedzi. W momencie, kiedy najedziemy na jakąś funkcję, po prawej stronie będzie wyświetlał się opis, co ta funkcja oznacza. Jeśli przy danej funkcji można wybrać wiele różnych elementów, to zazwyczaj one też są szerzej opisane i dokładne, żeby nam pomóc po prostu w wyborze i wyjaśnieniu, o co z tym wszystkim chodzi. Natomiast skoro jesteśmy już w ustawieniach, to tutaj znajdziemy również i kolejną nowość, jaką jest asystent pasa ruchu. Ma on 3 opcje. Możemy go sobie wyłączyć po prostu, możemy go uruchomić, ale w taki sposób, że będziemy dostawać tylko sygnały dźwiękowe o tym, że przejeżdżamy linię i po prostu zjeżdżamy z naszego pasa, więc asystent daje nam o tym znać, żebyśmy się trzymali swojego pasa po prostu. Natomiast ta ostatnia opcja jeszcze nas wspomaga, bo oprócz informacji dźwiękowej również i ustawia naszą kierownicę w taki sposób, żebyśmy się trzymali swojego pasa. I z tych większych nowości to tyle, ale podsumowując sobie jeszcze wszystko i przechodząc do changeloga, no to zaczynając od map, pojawiła się tutaj przebudowa Szwajcarii, doszło do kolejnej przebudowy niemieckich miast, tym razem z regionu Renu i na terenach dodatku Skandynawia, konkretnie Szwecji, pojawiła się placówka Scania Demo Center. W kategorii pojazdów wprowadzono nową naczepę do dodatku Welton Trailer Pack, jaką jest Container Master, dodano funkcję asystenta pasa ruchu, jak i również możecie tu zauważyć wpis, że jest aktualizacja MANA TGX, ale to nie jest nic dużego, jest to wprowadzenie po prostu nowej owiewki do MANA TGX nowej generacji, nie jest to ani przebudowa żadnego starego modelu, ani żadna większa nowość, po prostu znowu w SCS nie dopilnowano, żeby ten opis był bardziej na miejscu. Także spokojnie, to nie są jeszcze żadne reworki, natomiast idąc dalej, w interfejsie użytkownika, jak wiemy, został przeprojektowany cały obecny, ale oprócz tego w tej kategorii również mamy wpis o tym, że pojawiają się teraz podpowiedzi w ustawieniach gry. W kategorii wizualnych zmian, no to jak wiecie, trochę się tutaj zadziało, no i następujące nowości lub zmiany to ulepszenie w module renderującym, wprowadzenie tymczasowego antyaliasingu, update kaskadowych cieni, kwestia miękkich cząsteczek, jak i również oświetlonego aka cieniowanego dymu, wprowadzono funkcję dalekich cieni, zoptymalizowano obliczenia światła, i dodano ogranicznik liczby klatek na sekundę,
a na koniec jeszcze kategoria dźwięku. Wprowadzono tutaj dźwięk pisku hamulców. I tak prezentuje się pełna wersja 1.50. SC Software najwidoczniej nie zdecydował się na wprowadzenie pewnych innych funkcji, które tam potajemnie też testowało. Prawdopodobnie będą szykowali się z nimi może dopiero na kolejne aktualizacje. Na pewno wiemy, że trwają już większe prace nad wersją DirectX 12, czy chociażby możliwością grania na większych sesjach trybu konwój, nawet do 128 graczy, ale na te nowości najwidoczniej oficjalnie trzeba poczekać do kolejnych aktualizacji. Czy zawartość tej aktualizacji też jest godna tego, by nazwać wersję 1.50 taką majorową, wielką i czy jest takim kamieniem milowym SC Software, to musicie sami ocenić, możecie dać znać o tym w komentarzach, jak i w całości swoje przemyślenia i całościową ocenę. Natomiast fakt jest jeden, że teraz ta wersja jest już oficjalnie dostępna, także możecie już przestać używać eksperymentalnej bety. Jeśli byliście do tej pory na zwykłej wersji, to pewnie pojawi wam się automatycznie update do tego, a jeśli chcecie zostać na starej wersji, ale nie wiecie jak, to zapraszam na mój kanał, tam znajdziecie poradnik, jak zmienić wersję ETS-a bądź ATS-a. Jeśli chodzi o tą główną informację, to tyle. Jeszcze przypomnę, że wersja ATS-owa pojawi się jutro bądź pojutrze, bo w czwartek jest premiera dodatku Nebraska, ale jeśli chcecie zobaczyć, jak przynajmniej w małym kawałku prezentuje się ta mapa, to zapraszam na dzisiejszego wieczornego streama, na którym trochę pokażę tego przedpremierowego wyglądu Nebraski, a w razie W zapis też będzie później dostępny na kanale. Także jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle. Także dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny do filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.